w imię Najświętszej i Niepodzielnej Trójcy Świętej. Tym pięknym zwrotem rozpoczynały się traktaty dokonujące podziału terytorium Rzeczpospolitej między Austrię, Prusy i Rosję. Choć mocarstwa rozbiorowe powoływały się na wolę Najwyższego, to opinia międzynarodowa była na ogół zgodna co do bezprawności dokonywanego czynu. Po raz pierwszy bowiem bez wojny, przy zastosowaniu przymusu wobec przedstawicieli innego państwa i przy złamaniu wszelkich obowiązujących z nim układów, doprowadzono do jego faktycznej likwidacji. Edmund Burke, brytyjski myśliciel nazywany ojcem konserwatyzmu, tak skomentował to wydarzenie. Żaden mądry ani uczciwy człowiek nie może pochwalać tych rozbiorów i nie może przyglądać się im, nie przepowiadając, że w jakiejś przyszłości wyniknie z nich wiele nieszczęścia dla wszystkich państw. Dotychczas państwa co do zasady uznawały wszelkie nabytki terytorialne. Tylko że dotychczas, jeśli odbyły się one wbrew woli drugiego państwa, to były wynikiem zwycięskiej wojny. W przypadku Rzeczypospolitej było inaczej, ale jednocześnie żadne z państw nie chciało umierać za Kraków czy Warszawę i zadrażniać sobie stosunków z Berlinem, Wiedniem czy Petersburgiem. Dlatego społeczność międzynarodowa zachowywała powściągliwość w reakcji na traktaty rozbiorowe. Większość państw w oficjalnych notach dyplomatycznych po prostu w ogóle nie odnosiła się do tych wydarzeń. Były jednak chlubne wyjątki. Najbardziej znanym jest Turcja. Według legendy, gdy w czasach zaborów na dworze sułtańskim przyjmowano zagraniczne poselstwa, to miało zawsze padać pytanie: czy przybył już poseł z Lechistanu? A wtedy odpowiadano: Wasza Wysokość, poseł z Lechistanu jeszcze nie przybył z powodu istotnych przeszkód. Tę anegdotę przekazywał polskim dyplomatom turecki polityk i mąż stanu Ali Fuat Çebesoy, który przebywając na dworze sułtana Abdulhamida II jako młody oficer miał być rzekomo świadkiem takiego zdarzenia. Historycy jednak kwestionują ten przekaz, twierdząc, że protokół dyplomatyczny nie dopuszczał do takich sytuacji. Niemniej Turcja nigdy nie uznała podziału terytorium Polski i Litwy. Stambuł z powodów geopolitycznych po prostu nie chciał wzmocnienia Rosji kosztem Rzeczypospolitej. Dlatego też Turcja intensywnie wspierała Polaków, pozwalając im m.in. tworzyć na swym terytorium własne oddziały wojskowe. Do pewnego momentu również Francja głośno kwestionowała rozbiory Rzeczypospolitej. Po trzecim rozbiorze Paryż czuł sympatię do Polaków. W 1794 roku Prusy zamiast zajmować się obaleniem rządów rewolucyjnej Francji, skupiły się na tłumieniu powstania kościuszkowskiego. To uratowało rządy francuskich rewolucjonistów, a oni sami dostrzegli, że sojusznik w Europie Wschodniej może im się przydać. I gdy pozycja międzynarodowa Francji zaczęła rosnąć, to Paryż postanowił przypomnieć o sprawie polskiej. W 1806 roku Napoleon Bonaparte oficjalnie oświadczył: nigdy Francja nie uznała rozbiorów Polski i nie było nigdy w interesie Francji, aby rozbiory były dokonane. W zawieranych w czasach napoleońskich traktatach z Austrią, Prusami czy Rosją w kwestiach dotyczących terytorium dawnej Rzeczypospolitej Francja albo wydawała deklarację, że nie uznaje rozbiorów, albo przewidywała ewentualność wskrzeszenia Rzeczypospolitej. Sytuacja ta diametralnie zmieniła się po upadku Napoleona. Postanowienia Kongresu Wiedeńskiego zmusiły Paryż do uznania podziału terytorium Polski i Litwy. Podobnie musiała wtedy postąpić Hiszpania. Madryt szczególnie protestował po pierwszym rozbiorze w 1772 roku. Powodem była obawa o naruszenie równowagi geopolitycznej w Europie Środkowej i los katolików pod zaborem pruskim i rosyjskim. Rozważano nawet możliwość zawiązania propolskiej koalicji z Anglią i Francją. Potencjalni sojusznicy nie byli tym jednak zainteresowani. Po trzecim rozbiorze Madryt za radą Paryża nie uznał likwidacji państwa polsko-litewskiego, ale również nie podnosił tej sprawy w relacjach z zaborcami. Dopiero po zatwierdzeniu w 1817 roku aktu końcowego Kongresu Wiedeńskiego Hiszpania musiała zmienić swoje stanowisko. Już po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1919 roku poseł hiszpański, obejmując placówkę w Warszawie, powiedział znamienne słowa: dla mnie osobiście największym zaszczytem jest, że dane mi było przybyć do nawiązania stosunków pomiędzy oboma krajami po bolesnej przerwie więcej niż 120 lat trwającej. Innym przykładem państwa, które głośno protestowało przeciw rozbiorom Rzeczypospolitej, było Królestwo Danii. Głównym motywem działania Kopenhagi była obawa przed wzrostem pozycji Prus nad Bałtykiem. W XIX wieku jednak sprawa polska w duńskiej polityce zagranicznej nie odgrywała większej roli. Zupełnie inaczej było w przypadku Szwajcarii.
Gdy dokonywano podziału terytorium Rzeczypospolitej, Szwajcaria była związkiem niewielkich państw, które podobnie jak większość społeczności międzynarodowej nie odnosiły się do sprawy rozbiorów. Dopiero po 1815 roku kwestia bezprawności tych traktatów zaczęła być coraz głośniej podnoszona przez Szwajcarów. Było to w znacznej mierze skutkiem doświadczeń epoki napoleońskiej, gdy Francja niekiedy w podobny sposób co Austria, Prusy czy Rosja w Rzeczpospolitej opanowywała szwajcarskie państwa. Dlatego też Szwajcaria była życzliwa sprawie polskiej i stała się schronieniem dla licznej polskiej emigracji popowstaniowej. Dalekim sojusznikiem sprawy polskiej była Persja. Ona również nie tylko nie uznała rozbiorów, ale także podnosiła kwestię ich bezprawności. Znów jednak nie odgrywały tu roli sentymenty i sympatie do Polaków, ale własne doświadczenia i geopolityka. W drugiej połowie XVIII wieku Persja była w podobnej sytuacji co Rzeczpospolita. Nad nią również wisiała groźba rozbioru przez sąsiadów, a jednym z potencjalnych zaborców była Rosja. A jak wiadomo, wspólny wróg łączy najsilniej. Cieszymy się, że coraz chętniej oglądacie nasze materiały. Jeżeli podoba Wam się to, co robimy, to zachęcamy do subskrypcji kanału i dzielenia się Waszymi opiniami w komentarzach. Do zobaczenia wkrótce.